Naszym dzisiejszym bohaterem jest legendarny polski film, który wywołuje w Polakach wiele ciepłych emocji i który jest regularnie wyświetlany w polskiej telewizji, a niedawno doczekał się swojego kolejnego remake'u. Mowa o filmie Znachor w reżyserii Michała Gazdy, który w 2023 roku pojawił się na platformie Netflix. Ekranizacja, która powstała na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza o tym samym tytule, przedstawia historię znachora, to znaczy samozwańczego lekarza, który pomaga ludziom na wsi. Znachor to zgodnie z definicją ktoś, kto zna się na medycynie, ale nie wiadomo tak naprawdę, kto go jej nauczył, ponieważ nie posiada żadnych dokumentów, które poświadczają jego medyczne wykształcenie. Odpowiednikiem znachora w innych kulturach mógłby być na przykład szaman. Filmowy znachor, główny bohater naszej dzisiejszej opowieści, nie do końca spełnia jednak warunki tej definicji. Rafał Wilczur jest doktorem medycyny w popularnej warszawskiej klinice. Ma za sobą wiele medycznych sukcesów i jest bardzo znany w swojej branży. Mimo tego jest skromnym człowiekiem, który pomaga biednym, lecząc ich za darmo. Oprócz wysokiego statusu społecznego i góry pieniędzy, lekarz może pochwalić się piękną żoną i małą córeczką Marysią. Niestety, sielanka jego życia kończy się, gdy żona odchodzi do kochanka, zabierając ze sobą ukochaną córeczkę. Wilczur próbuje znaleźć swoją rodzinę, ale w wyniku napadu rabunkowego i obrażeń głowy traci pamięć i zapomina o tym, kim jest. 15 lat później pojawia się we wsi Radoliszki, z nową tożsamością, nadal nie wiedząc nic o swojej przeszłości i próbując ją jakoś odbudować dzięki wędrówkom po świecie. Wilczur, a raczej Antoni Kosiba, bo tak teraz nazywa siebie lekarz, spotyka na swojej drodze wiejską chłopkę, wdowę po młynarzu Zośkę. Wkrótce bohater zaczyna regularnie pomagać mieszkańcom wsi i staje się wiejskim znachorem. We wsi Radoliszki zaczyna również pracę Maria Wilczurówna, córka Wilczura. Dziewczyna jest już pełnoletnia, a jej matka i kochanek matki już nie żyją. Pracując w karczmie, takim starodawnym barze, Marysia chce zarobić na studia medyczne w Warszawie. Do karczmy od czasu do czasu przychodzi młody hrabia Czyński, lokalny bogaty pan, właściciel wiejskiej ziemi, na której jest położona wieś Radoliszki. Hrabia Czyński zakochuje się w Marii. To chyba Was zupełnie nie zaskoczyło, chociaż na początku ona nie odwzajemnia jego uczucia, to jednak wkrótce zmienia zdanie na temat chłopca. Gdy młodzi wreszcie wyznają sobie miłość, ma miejsce straszny wypadek motocyklowy, w którym Maria prawie traci życie. Jej jedynym ratunkiem jest miejscowy znachor. Nikt inny nie daje Marysi szans na przeżycie. Kosiba przeprowadza skomplikowaną operację, która ratuje życie Marii, jego córki, choć ani on, ani ona nie wiedzą jeszcze wtedy o łączącej ich relacji. Historia kończy się zdemaskowaniem Kosiby Wilczura, który w końcu poznaje swoją córkę. Jak to się stanie? Musicie sami obejrzeć film, żeby dowiedzieć się, jak potoczyła się ta historia. Historia znachora jest melodramatyczną historią obyczajową z elementami romansu. Dlaczego Polacy tak kochają ten film? Jest on częścią polskiej tożsamości, pokazuje przedwojenną rzeczywistość II Rzeczpospolitej. Możemy zobaczyć, jak w latach 20. XX wieku żyli ludzie w mieście i na wsi. Oba te miejsca nie są jeszcze zanieczyszczone wyziewami spalin samochodów. Znacznie częściej można zobaczyć konne dorożki czy chłopów podróżujących na wozach ciągniętych przez konie. Znacznie więcej czasu poświęca jednak Michał Gazda w swojej ekranizacji sielskiej polskiej wsi, ekologicznie niemalże nietkniętej. Wieś jest dla Polaków od zawsze magicznym ludowym miejscem. To stąd wywodzą się tradycyjne polskie pieśni, ubrania, prawdziwe polskie, nienaruszone wiejskie krajobrazy. W filmie Michała Gazdy możemy zobaczyć i usłyszeć wszystkie przywołane elementy. Poza tym w filmie pokazana jest Polska wielonarodowościowa, w której dużą część społeczeństwa stanowią Żydzi. To Żyd jest właścicielem karczmy, w której pracuje Marysia. Pomimo różnic narodowościowych i majątkowych, ludzie na wsi żyją w pokoju i harmonii i to jest niewątpliwie jedna z tych rzeczy, która tak bardzo pociąga Polaków w historii znachora.
Nie można jednak mówić o najnowszym remake'u Znachora bez wspomnienia kultowego filmu z 1981 roku, nakręconego przez Jerzego Hoffmana. Ten właśnie reżyser, przypominający historię pierwszej czarno-białej ekranizacji z 1937 roku, miał decydujący wpływ na ukonstytuowanie się legendy Znachora w polskiej kulturze. Zarówno w 1937 roku, jak i w 1981 roku w filmie zagrali znakomici, popularni w tym czasie polscy aktorzy. Oba filmy zyskały spory rozgłos i są do dziś chętnie oglądane przez Polaków. Film Hoffmana jest emitowany w polskiej telewizji od 40 lat, a każdy Polak zna zdanie i cytat z tego właśnie filmu. To jest profesor Rafał Wilczur. Oba filmy zyskały spory rozgłos i są do dziś chętnie oglądane przez Polaków. Kadr z filmu z 1981 roku i słynne słowa stanowią od wielu lat źródło żartów, memów i różnego rodzaju cytatów pojawiających się w polskiej kulturze. Ze względu na wielką sympatię, jaką Polacy darzą film Hoffmana, nowy Znachor w reżyserii Michała Gazdy, mało znanego jeszcze reżysera, budził spore kontrowersje. Mówiono, że znakomitych dzieł nie można poprawiać, a za takie większość Polaków uważa film Hoffmana. Do tego rola Rafała Wilczura, grana w 1981 roku przez Jerzego Bińczyckiego, do dziś jest postrzegana jako rola życia tego aktora. Jednak najnowszy Znachor nie rości sobie prawa do zdetronizowania hoffmanowskiej wersji tej opowieści. Wręcz przeciwnie. Dzięki powiewowi świeżości w postaci nowych, znakomicie dobranych, współczesnych aktorów i opowiedzeniu tej historii na nowo, niesamowita i wzruszająca historia Rafała Wilczura przeżywa swój renesans. Dla kolejnych pokoleń Polaków to część historii młodego jeszcze kraju, do której mimo upływu czasu nadal chce się wracać. Lećcie oglądać Znachora w starszych i nowszych odsłonach, nie pożałujecie. Jestem ciekawa, która z wersji spodoba Wam się bardziej. Bardzo zachęcam do tego, żeby obejrzeć wersję z 1981 roku i z roku 2023 i je ze sobą porównać. Życzę Wam wzruszającego seansu, bo którykolwiek z filmów wybierzecie, seans na pewno będzie wzruszający. Tekst dzisiejszego odcinka przygotowała dla Was Monika Małyska-Moskal, prowadząca projekt Polski po prostu. Do usłyszenia w następnym odcinku cyklu Polski film dla początkujących. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach Polskiej Półki Filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.